Skoda Fabia. Wszyscy dobrze wiedzą, że potrafi być jednym z najlepszych wyborów w swojej klasie. Ale czy potrafi być po prostu fajna? W Project Automotive sprawdzimy dzisiaj, ile może zdziałać efektowny pakiet Monte Carlo. Zapraszam. Skoda Fabia na naszych drogach ukrywa się dosłownie wszędzie i sporo potrzeba, by się w niej wyróżnić. Lista niezbędnych do tego zmian jest długa. Czerwony lakier, czarna biżuteria, szklany dach oraz sporo obiecujące sportowe akcenty, tylna lotka i pseudodyfuzor. I to naprawdę robi różnicę. Może i Fabia Monte Carlo nie wykręca szyi przechodniom, ale bez kompleksów można podjechać nawet pod najmodniejszą kawiarnię i nikt nie pomyśli, że pożyczyłeś auto od dziadka. Sporo wydarzyło się także we wnętrzu. Kokpit ożywiają obszerne czerwone wstawki, pas plastiku niezbyt udanie udający karbon, spłaszczona u dołu kierownica i trójkolorowe, porządnie wyprofilowane fotele. Baza pozostaje jednak ta sama. To wciąż typowy dla Skody schemat, tyle że projektantom podarowano trochę kolorowych kredek. Oznacza to też te same materiały, które łagodnie mówiąc nie zachwycają. Jest twardo. Dość twardo jest także na naszych wciąż niezbyt równych drogach. Przyczyny mogą być dwie. Pierwsza i bardziej prawdopodobna to niski profil opon na 17-calowej felce. Druga to tajemnicza pozycja w cenniku. Sportowe zawieszenie. No ale wątpię, by za 550 zł można było działać cuda. I rzeczywiście do miejskiego go-karta nieco brakuje. Nie śmiem co prawda narzekać, bo przy niższych prędkościach układ kierowniczy daje naprawdę przyjemne odczucia i zachęca do agresywniejszej jazdy, ale lepiej nie przesadzać. Na dynamicznej jeździe niektórzy mogą się nieco zawieść. No dobrze, ale zanim się na dobre rozpędzimy, skupmy się jeszcze na tym, co napędza naszą Fabię Monte Carlo, bo zdaje się, że niepotrzebnie daliśmy się sprowokować do szybkiej jazdy. Co więc kryje się pod maską tak wyglądającego hatchbacka? 2 litry? Jakieś uturbione 1.6? Może chociaż 1.4? Nie. Poproszę o werbę. Oto skromne 1.2 TSI. Dokładnie to samo, co w testowanej przez nas Octavii. To ciekawe, to i tak najbliżej do od dawna nieistniejącej już Fabii RS. Mamy tu 110 koni mechanicznych i 175 Nm. W tym modelu więcej nie będzie. Monte Carlo to tylko i wyłącznie pakiet stylistyczny, który równie dobrze możemy zamówić z 75-konnym 1.0 MPI. A więc no nie narzekajmy, bo zawsze mogło być gorzej. Choć Fabia okazuje się być tylko pozorantką, to nie można powiedzieć, że auto jest powolne. W mieście nie zrobimy hałasu, ale przemieszczać się będziemy nadzwyczaj sprawnie. Setka na zegarze już po niespełna 10 sekundach. Wystarczy, by wygrać kilka nieformalnych drag race'ów spod świateł. Gdy jednak pojeździmy tak jak na Skodę przystało, rozsądnie, będziemy zadowoleni także z liczb przy dystrybutorze. W trasie uda się zejść poniżej 5 litrów, w mieście będzie się dowahać między 7 a 9 w najmniej korzystnych warunkach. Diesel raczej niepotrzebny. No i taka ciekawostka, wręcz prawdziwy rarytas. Skoda Fabia ze skrzynią DSG. Mało popularny wybór, a szkoda, bo moim zdaniem w tym szaleństwie jest metoda. Taka jednostka to bowiem dla dwusprzęgowej skrzyni naprawdę małe piwo i bardzo przyjemnie odczuwa się jej niezwykle inteligentne działanie. Choć nadal nie jestem przekonany, czy warto dopłacać do tego aż 5000 zł. No to skoro o cenach. Ten egzemplarz kosztowałby w salonie 73 000 zł. Na pokładzie system Bolero, czyli brakuje nawigacji i kamery cofania, co przy fatalnej widoczności do tyłu byłoby nawet mile widziane, a także choćby aktywnego tempomatu czy podgrzewanych siedzeń. Nie jest tanio, ale na pocieszenie podobnie wyposażona wersja Style bez pakietu stylistycznego wcale nie będzie tańsza, a zginie w tłumie.
Zasiądźmy jeszcze na chwilkę z tyłu, ale naprawdę na momencik, bo nie jest to miejsce sprzyjające dalekim podróżom. Siedzisko jest za krótkie, a ja kolana mam wbite w poprzedzający fotel. No ale coś za coś, bo za mną jest naprawdę spory 330-litrowy kufer. Czy Skoda Fabia Monte Carlo to rozsądny wybór? Nie. Czy to dobra alternatywa dla modnych, droższych hatchbacków? Też niekoniecznie. Ale czy jest to po prostu fajne auto? Jak najbardziej. Oczywiście to wciąż po prostu Skoda Fabia, ale jeśli doceniasz jej zalety i dbasz o to, jak Cię widzą, to wersja Monte Carlo jest dla Ciebie. Na koniec mała prośba. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Zajrzyj też na naszego Facebooka i stronę, gdzie znajdziesz dane techniczne, zdjęcia oraz więcej testów. Dzięki za dziś i do zobaczenia!